Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Nim stał świt nad przygraniczny Wieluń, nadleciała formacja niemieckich bombowców nurkujących Ju-87B. Bezbronne miasteczko zostało brutalnie obudzone o godzinie 4:40, kiedy to pierwsze bomby spadły na rynek i pobliskie budynki, w tym oznakowany szpital i XIII-wieczny kościół. Wieluń został prawie całkiem zniszczony. Liczby ofiar nie udało się dokładnie ustalić. Na drugim krańcu Polski niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał wojskowej składnicy tranzytowej. Potężne pociski kaliber 280 mm dewastowały polską enklawę na terenie wolnego miasta Gdańska. Jednocześnie oddziały SS i piechoty morskiej rozpoczęły atak lądowy. Od drugiego dnia faktyczne dowództwo nad 200 obrońcami przejął kapitan Franciszek Dąbrowski. Polskie radio bezustannie powtarzało komunikat: Westerplatte broni się jeszcze. 7 września komunikat nadano ostatni raz. Terrorystyczne naloty Luftwaffe miały zastraszyć ludność cywilną i zmusić ją do panicznej ucieczki, blokując ruchy wojsk polskich. Wśród wielu przykładów tego barbarzyństwa można wspomnieć ćwiczebny nalot na Framburg. Władysław Raginis dowodził ponad 300 polskimi żołnierzami w rejonie umocnionym Wizna, atakowanym przez 40-tysięczny 19 Korpus. Po 3 dniach walki Niemcy zagrozili rozstrzelaniem jeńców, jeśli nie złoży broni. Kapitan dotrzymał złożonej przed wojną przysięgi, że żywy się nie podda. Łamiąc konwencję haską, Wehrmacht dopuszczał się zbrodni wojennych na żołnierzach polskich, mordując w czasie kampanii ponad 3000 jeńców. Największe zbrodnie miały miejsce w Zakroczymiu i Ciepielowie. Pięćdziesięciometrowa katowicka wieża spadochronowa była ważnym punktem obserwacyjno-meldunkowym. Po wycofaniu się z miasta regularnych oddziałów polskich w dniu 3 września obsadzona została przez harcerzy. Następnego dnia prowadzili oni dramatyczną, nierówną walkę z Wehrmachtem i bojówkami Freikorpsu. Zabici i ranni harcerze byli przez Niemców zrzucani z wieży. Już od pierwszego dnia wojny oddziały niemieckie postępowały w myśl słów Adolfa Hitlera.
Zabijać bez litości i pardonu mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy. W tym czasie spalono ponad 450 wsi, dopuszczając się zbrodni wojennych na ludności cywilnej. Było to spowodowane tzw. psychozą partyzancką oraz aktami zemsty za poniesione straty w lokalnych walkach. Pierwsze pacyfikacje dotknęły wsi Zimnowoda, Parzymiechy i Torzeniec. Mordowano w sposób okrutny, często paląc żywcem całe rodziny. Akcje takie przeprowadzano również w miasteczkach, m.in. w Złoczewie, gdzie wymordowano ponad 200 mieszkańców, zarówno Polaków i Żydów. Miejscowość zniszczono w 80%. Zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow 17 września cios w plecy wbili nam Sowieci. Placówki Korpusu Ochrony Pogranicza nie mogły zatrzymać czerwonej nawały. Zdezorientowani rozkazem Rydza Śmigłego polscy żołnierze w wielu miejscach stawili heroiczny opór. Masy brudnych i źle wyekwipowanych bojców wlewały się do wsi i miast we wschodnich województwach. Znajdujące się nad Niemnem Grodno było w okresie międzywojennym jednym z większych garnizonów. W dniach od 20 do 22 września miasto stawiało bohaterski opór Sowietom. Nielicznych żołnierzy wspierali harcerze i gimnazjaliści. Obrońcy zniszczyli kilkadziesiąt czołgów zarówno na przedpolach miasta, jak i na ulicach. Podczas walk Sowieci i kolaborująca z nimi komunistyczna żydowska milicja wykorzystywały żywe tarcze z Orląt Grodzieńskich. Wziętych do niewoli oficerów i harcerzy rozstrzeliwano na miejscu. Dużą liczbę obrońców rozjechano czołgami we wschodniej części miasta. Również ludność cywilna padła ofiarą mordów. Poddani od najmłodszych lat komunistycznej indoktrynacji żołnierze sowieccy terroryzowali ludność jaśniepańskiej Polski. Zachęcani przez politruków dopuszczali się masowych mordów, grabieży i gwałtów. Liczby ich ofiar nigdy nie ustalono.
Na skraju Puszczy Kampinoskiej od grudnia 1939 do lutego 1941 roku funkcjonariusze SS i policji niemieckiej rozstrzelali około 1700 osób. Dużą część ofiar stanowiła elita polityczna, intelektualna i kulturalna, eksterminowana w ramach akcji AB. Wśród ofiar byli m.in. marszałek Sejmu Maciej Rataj, współtwórca robotniczych brygad obrony miasta Warszawy Mieczysław Niedziałkowski, a także mistrz olimpijski z Los Angeles Janusz Kusociński. Okupanci od pierwszych dni rozpoczęli akcję eksterminacji katolickich duchownych. Sowieci m.in. w Czortkowie, Niemcy szczególnie na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, jak choćby w Lesie Szpęgawskim na Pomorzu. Na terenach byłego zaboru pruskiego w egzekucjach masowo uczestniczyła też miejscowa ludność niemieckiego pochodzenia, należąca do paramilitarnych oddziałów Seldszuców. Największej zbrodni dokonano w Piaśnicy koło Wejherowa, zwanej kaszubskim Katyniem, gdzie wymordowano około 14 000 Polaków. Liczbę ofiar niemieckich, sowieckich, ukraińskich, białoruskich i żydowskich mordów na obywatelach polskich w pierwszym okresie wojny do dnia dzisiejszego nie udało się dokładnie określić. W czasie przesłuchania na porządku dziennym było bicie. Śledczy NKWD mieli czas i długoletnie doświadczenie w wymuszaniu zeznań. Gotowi byli całymi tygodniami zmiękczać więźniów, aby przyznali się do niepopełnionych czynów. NKWDziści do perfekcji opanowali sztukę łamania ludzkiej psychiki. Już w grudniu 1939 roku Sowieci rozpoczęli pierwsze planowe wysiedlenia polskich osadników wojskowych i służby leśnej. Następne masowe deportacje objęły nie mniej niż 400 000 osób. Wliczając osoby zesłane do obozów pracy przymusowej, wcielonych siłą do Armii Czerwonej i wysłanych do pracy w przemyśle i kopalniach, liczba represjonowanych obywateli polskich przekracza ponad 800 000. Druga deportacja z kwietnia 1940 roku objęła w głównej mierze kobiety i dzieci, rodziny wrogów ustroju, wojskowych, policjantów, urzędników państwowych, nauczycieli, działaczy społecznych, zgodnie z artykułem 59 sowieckiego kodeksu karnego. Ci, którym udało się przeżyć koszmar kilkutygodniowego transportu, musieli walczyć o przeżycie na kazachstańskich stepach. Darmowa siła więźniów reżimu sowieckiego była wykorzystywana przez cały okres funkcjonowania tego państwa.
Więźniów obowiązywały wygórowane normy pracy. Niespełnienie tych norm niosło ze sobą zmniejszenie lub brak i tak skąpych racji żywieniowych. Znaczny odsetek wywiezionych Polaków trafił do pracy przy wyrębie lasów. Przymus pracy obejmował wszystkich w wieku od 16 do 60 lat, choć dolna granica była obniżana do 14, a nawet 12 roku życia. Skrajnie niskie temperatury przekraczające minus 40 stopni Celsjusza, sadystyczni strażnicy oraz wycieńczenie organizmu zbierało obfite żniwo wśród łagierników. Z pracy nie zwalniało nawet kalectwo. Część deportowanych wykorzystywano do niewolniczej pracy w kopalniach ród żelaza, złota, srebra, miedzi, węgla czy ołowiu, rozrzuconych na bezkresach sowieckiego imperium. Według jednej z relacji z kopalni ołowiu na półwyspie Czukotka nikt z polskich więźniów nie wrócił. Więźniowie nocowali w drewnianych barakach, nierzadko tak przepełnionych, że ograniczały ich możliwość ruchu niemal do zera. Zmagano się z głodem, zimnem i chorobami. Utrapieniem byli także cieszący się specjalnymi względami u strażników knajacy. Mogli oni bezkarnie okraść, zgwałcić lub okaleczyć współwięźnia. Modlitwy w łagrze były surowo zakazane. Zekowie w ramach kar całymi dniami trzymani byli bez pożywienia w ciasnych pomieszczeniach, klatkach, nierzadko w zalanych wodą dziurach w ziemi pod gołym niebem. Potworny los czekał chorych łagierników. W prowizorycznych szpitalach brakowało lekarstw, a na dodatek szalała cynga niszcząca ludzi fizycznie i psychicznie. Sowieccy strażnicy przebywający długimi miesiącami w odciętych od świata obozach dawno zatracili odruchy człowieczeństwa. Nowo przybyłe więźniarki narażone były na gwałty i upokarzające traktowanie. Zgodnie z sowieckim prawem dzieci urodzone w łagrach mogły przebywać z matką przez 18 miesięcy. Ich dalszy los był naznaczony obozowym sierocińcem. Decyzją Politbiura z 5 marca 1940 roku los prawie 22 000 obywateli polskich, w tym ponad 10 000 oficerów Wojska Polskiego i innych służb mundurowych został przesądzony. Od kwietnia systematycznie mordowano strzałem w tył głowy w więzieniach, np. w Mińsku czy Kijowie. W
podziemiach rejonowych siedzib NKWD w Charkowie, Smoleńsku, Kalininie, a także nad dołami śmierci znajdującymi się w katyńskim lesie. Nie poznaliśmy jeszcze wszystkich miejsc mordów i spoczynku ofiar. Po zajęciu Wileńszczyzny przez Niemców litewscy kolaboranci z tajnej policji Saugumo przystąpili do eksterminacji w niedokończonej sowieckiej bazie lotniczej w Ponarach. W większości ofiarami byli wileńscy Żydzi oraz polska inteligencja. Zbrodniarze, mając przyzwolenie Niemców, najpierw ograbiali swoje ofiary, a następnie potwornie pastwili się nad nimi. Tak zwani strzelcy ponarscy odpowiedzialni są za śmierć 80 do 100 tysięcy osób. Litwini dopuszczali się ludobójstwa w wielu miejscach polskiej Wileńszczyzny. W czerwcu 1940 roku z tarnowskiego więzienia wyruszył pierwszy transport Polaków do nowo powstałego KL Auschwitz. Z blisko 700-osobowej grupy koszmar obozu przeżyło około 200. W ramach rozbudowy jesienią 1941 roku powstała filia KL Auschwitz w pobliskim Birkenau. Czynna od 1942 roku rampa kolejowa była miejscem dantejskich scen podczas selekcji przywożonych z całej Europy rodzin żydowskich, szczególnie Żydów węgierskich. Nad bramą wejściową do KL Auschwitz umieszczono napis w języku niemieckim „Praca czyni wolnym”. Słowa te stały się symbolem zagłady milionów więźniów we wszystkich niemieckich obozach. Na porządku dziennym były długotrwałe apele trwające nawet kilkanaście godzin. Więźniowie wykorzystywani byli do niewolniczej pracy, której celem było doprowadzenie do skrajnego wyczerpania organizmu, a w konsekwencji do śmierci. Nie mogąc znieść panujących warunków, wiele osób popełniało samobójstwa. Z darmowej pracy w KL Auschwitz-Birkenau korzystała m.in. firma IG Farben Industrie. Wśród firm wykorzystujących więźniów niemieckich obozów możemy wymienić takie jak AEG, Bayer, BMW, Daimler-Benz, Fotoaqua, Siemens, Telefunken, Solvay, Volkswagen i wiele innych. Pamiętajmy o tym. Więźniów KL Auschwitz umieszczano w murowanych blokach przedwojennych koszar Wojska Polskiego, które z czasem rozbudowano. Początkowo więźniowie spali na podłodze. Od lutego 1941 wstawiano 3-piętrowe łóżka. W projektowanych dla 700 osób blokach przetrzymywano o wiele więcej, nawet do 1200 więźniów. Po rozbudowie obozu w każdym bloku znajdowały się sanitariaty, jednak korzystanie z nich było mocno ograniczone. Minimalne racje żywnościowe pozwalały jedynie na głodową egzystencję. Każdy kawałek chleba był szansą na kolejny dzień życia. Oprócz Polaków i Żydów mordowano również przedstawicieli kilkunastu innych narodów europejskich. W lipcu 1941 roku w wyniku udanej ucieczki jednego z polskich więźniów Niemcy wybrali 10 osób na głodową śmierć w bunkrze. Wśród wybranych był Franciszek Gajowniczek, sierżant Wojska Polskiego. Kiedy z żalem powiedział, że nie ujrzy już żony i dzieci, z szeregu wyszedł więzień o numerze 16670. Zaproponował on kierownikowi obozu Friczowi, że zamieni się z Gajowniczkiem. Zszokowany SS-man zgodził się. Więzień 16670 dobity został zastrzykiem z fenolu 14 sierpnia 1941 roku w piwnicach bloku 11.
Franciszek Gajowniczek przeżył Auschwitz, zmarł śmiercią naturalną w 1995 roku. Był żywym dowodem świętości Maksymiliana Kolbe na jego procesie kanonizacyjnym. Znajdujący się na dziedzińcu bloku 11 mur był miejscem rozstrzeliwania więźniów. Za najdrobniejsze wykroczenie bądź tylko z kaprysu strażnika więźniowie karani byli w najróżniejszy sposób. Od chłosty, kary stójki, przeniesienia do karnej kompanii, po osadzenie w bloku śmierci, ćwiczenia fizyczne doprowadzające do zgonu lub morderstwo strzałem w tył głowy. Wśród niemieckiego personelu obozowego znajdowały się również kobiety. Jedną z nich była Irma Gries, zwana Piękną Bestią, która w niezwykle brutalny sposób znęcała się nad więźniami. Nie rozstawała się z bogato zdobionym pejczem i wytresowanym do atakowania ludzi wilczurem. Dopuszczała się też wykorzystywania seksualnego młodych Polek. W 1943 roku w obozie pojawił się Józef Mengele. Uczestniczył w kilkudziesięciu selekcjach na rampie w Birkenau, natomiast w Auschwitz prowadził w pracowniach eksperymentalnych pseudonaukowe badania. Szczególną uwagę poświęcał bliźniakom, przeprowadzając na nich nieludzkie doświadczenia. Nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie, utonął podczas kąpieli w Brazylii w 1979 roku. Był jednym z wielu potworów w ludzkiej skórze mieniących się lekarzami, z tytułami naukowymi jak Karl Klauberg czy Horst Schumann, którzy prowadzili badania nad sterylizacją więźniów. Zarażano ludzi chorobami, po czym testowano na nich leki. Niedoświadczeni lekarze prowadzili w ramach nauki operacje oraz przeprowadzali sekcje zwłok. Z doświadczeń tych zbrodniarzy korzystał m.in. koncern Bayer. W styczniu 1942 roku podczas konferencji w Wannsee podjęto decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Najtańszym sposobem okazały się komory gazowe i cyklon B, którego cena za kilogram wynosiła 5 Reichsmarek. Do zagazowania 1500 osób wystarczyło użyć od 5 do 7 kg tego środka. Nieświadome ofiary oczekujące na prysznic w męczarniach umierały około 20 minut. Wraz ze wzrostem liczby ofiar powstał problem z usuwaniem zwłok. Mimo wybudowania na terenie Birkenau 4 potężnych zespołów krematoryjnych, podczas akcji węgierskiej zwłoki palono także w głębokich dołach. W niemieckiej machinie zagłady nie mogło się nic zmarnować. Popiół i niedopalone kości były rozdrabniane na proszek, wykorzystywany następnie jako podkład do budowy dróg czy w produkcji nawozów. Włosy dezynfekowano, następnie po osuszeniu sprzedawane były niemieckim firmom, np. Schaeffler, jako surowiec do produkcji tkanin. Części zwłok wykorzystywane były jako pomoce naukowe na uczelniach medycznych. Zęby wykonane ze złota i stopów metali szlachetnych trafiały do służby dentystycznej SS. W Instytucie Anatomii w Gdańsku profesor Szpaner produkował mydło z ludzkich szczątków. W obozie w Buchenwaldzie z ludzkiej skóry wykonywano m.in. rękawiczki i paski. Dwudziestego 22 czerwca 1941 roku zakończyła się przyjaźń i współpraca Niemiec z Sowietami. Wyprzedzając atak Stalina, III Rzesza wraz z sojusznikami rozpoczęła operację Barbarossa. Pozbawiona w wyniku wielkiej czystki kadry dowódczej Armia Czerwona nie była przygotowana do Blitzkriegu, ponosząc w pierwszych miesiącach olbrzymie straty.
2 dni po rozpoczęciu niemieckiego ataku szef NKWD Beria polecił rozstrzelać więźniów osadzonych pod zarzutem działalności antysowieckiej i kontrrewolucyjnej, sabotażu i dywersji. Rozpoczęła się rzeź blisko 40 000 więźniów przetrzymywanych na tzw. zachodniej Białorusi i Ukrainie oraz Wileńszczyźnie. Szczególnie pastwiono się nad ofiarami w lwowskich więzieniach Brygitki i na Zamarstynowie. Nawet wkraczający do Lwowa Niemcy byli wstrząśnięci zastanym widokiem. Łącznie wymordowano nie mniej niż 15 000 osób, ponad 20 000 osób zostało zabitych podczas ewakuacji na wschód. Kilkuset więźniów z Dobromila i przypędzonych z Przemyśla zostało zamordowanych m.in. przez uderzenie żelaznym młotem w głowę. Ciała wrzucano do szybów warzelni soli w Lacku Salinie. W miejscowości Jedwabne Niemcy zamordowali ponad 300 Żydów, zmuszając kilkadziesiąt osób do współudziału w zbrodni. Sprawa rzekomych masowych mordów ludności żydowskiej przez polskich sąsiadów była i jest wykorzystywana i rozpropagowana na świecie przez antypolskiego publicystę Jana Tomasza Grossa. Pierwsze mordy nacjonalistów ukraińskich rozpoczęły się jeszcze we wrześniu 1939 roku. Oprócz miejscowej ludności polskiej Ukraińcy zabijali uciekinierów i kierujących się na Węgry żołnierzy. Zbrodnia w Parośli z lutego 1943 roku dokonana przez bandę UPA była preludium rzezi wołyńskiej. W niedzielę 11 lipca 1943 roku nastąpił największy skoordynowany atak band UPA i OUN na miejscowości polskie. Szczególnie dramatyczne wydarzenia rozegrały się podczas mszy w kościołach w Kisielinie, Borycku, Chrynowie, Krymnie i Zabłocicach. Część wiernych broniących się na piętrze plebanii w Kisielinie zdołała odeprzeć ataki. Tyle szczęścia nie mieli wierni w innych miejscowościach. Kapłanów mordowano przy ołtarzach. W Borycku Ukraińcy po wymordowaniu Polaków sprofanowali świątynię, następnie próbowali ją wysadzić i spalić. Podczas mszy ginęły wspólnie całe wielopokoleniowe rodziny. Scenariusz napadów powtarzał się, co świadczy o centralnym zaplanowaniu, a nie samodzielnych akcjach lokalnych dowódców band. Wieś była otaczana szczelnym kordonem, tak aby nikt nie mógł się z niej wydostać po pomoc. Następnie rozpoczynała się rzeź bezbronnych cywilów, w której oprócz upowców brali udział Ukraińcy z okolicznych wsi, uzbrojeni w witry, siekiery, piły, kosy i inne urządzenia rolnicze. Sposób, w jaki mordowano Polaków, świadczy o wyjątkowym zezwierzęceniu napastników. Szczególnie pastwiono się nad młodymi kobietami, dziećmi, działaczami społecznymi i księżmi. Historycy wyliczają około 200 metod okrutnego pozbawiania życia. Dzięki takim metodom na oczyszczonym terenie miała powstać wolna Ukraina.
Bardzo często w mordach uczestniczyli duchowni prawosławni na Wołyniu i grekokatolicy w Małopolsce Wschodniej. Choć byli tacy, którzy przeciwstawiali się zbrodni. Grekokatolicki metropolita lwowski Andrzej Szyktycki nigdy nie zajął krytycznego stanowiska wobec ludobójstwa, a nawet wspierał formowaną przez Niemców 14. Dywizję Grenadierów SS. Po opanowaniu miejscowości i wymordowaniu mieszkańców przystępowano do grabieży majątku, a często także do świętowania sukcesu. Złapanych Polaków wykorzystywano jako żywe cele ćwiczebne, a także byli oni pierwszymi ofiarami dla nowych członków band. Wsie były doszczętnie palone. Do dziś dnia po kilkuset z nich nie pozostał nawet ślad. Ludobójstwo ukraińskie dotykało również ludność ormiańską, osadników czeskich i ukrywających się Żydów. Podczas rzezi wołyńskiej banderowcy w pierwszej kolejności mordowali Polaków z rodzin mieszanych, a nawet zmuszali członków rodzin do mordów. Nigdy nie poznamy liczby bohaterskich Ukraińców, którzy ratując Polaków stracili życie z rąk pobratymców. Od wiosny 1943 roku tworzyły się na Wołyniu samoobrony polskie. Wiele z nich, mających olbrzymią przewagę liczebną, banderowcy zdobyli mordując obrońców. Największą placówką były Przebraże pod dowództwem Henryka Cybulskiego, liczące w szczytowym momencie ponad 1000 obrońców i blisko 20 000 cywilów. Mimo zmasowanych ataków nigdy nie zostały zdobyte. W ramach tworzenia niemieckiej przestrzeni życiowej na wschodzie, na przełomie 1942 i 1943 roku rozpoczęły się wysiedlenia ludności polskiej z Zamojszczyzny. Ich miejsce mieli zająć osadnicy z Niemiec i Ukrainy. Straszny los czekał ponad 30 000 polskich dzieci. Oddzielone siłą od rodziców trafiały do obozów koncentracyjnych, na roboty przymusowe, a także poddawane były brutalnej germanizacji. Akcję wysiedlania przerwano w wyniku zbrojnego oporu zapoczątkowanego przez bataliony chłopskie pod dowództwem legendarnego Franciszka Kamińskiego. Do jesieni 1942 roku wraz z ewakuacją armii Andersa około 45 000 cywilów opuściło nieludzką ziemię, z czego ponad 10 000 nie miało ukończonych 14 lat. Dzieci trafiały w najodleglejsze zakątki świata, między innymi do Meksyku, Afryki, Kanady czy Nowej Zelandii, gdzie miejscowa ludność i władze okazywały wielką życzliwość i pomoc. Dużą grupę przygarnął i na własny koszt utrzymywał wspaniały człowiek, hinduski Maharadża, Jam Saheb Tikjivai Singhi, zwany przez polskie dzieci Dobrym Maharadżą. Z młodzieży w wieku 14-18 lat, a często młodszych, formowano oddziały junackie. Wielu z nich po ukończeniu kursów i pełnoletności trafiało w szeregi drugiego korpusu, obficie zraszając krwią włoską ziemię w dalekiej drodze do wolnej Polski. Żołnierz polski walczył na wszystkich frontach II wojny światowej. Od libijskich piasków pod Tobrukiem do norweskich śniegów Narwiku. Od łąk Normandii po białoruskie bagna pod Leninem. Okręty pod polską banderą pływały od arktycznych konwojów do Murmańska, przez ocean po Morze Śródziemne. Lotnicy walczyli we Francji, bronili Anglii i bombardowali Niemcy. Już jesienią 1939 roku na ziemiach wcielonych do Związku Sowieckiego powstawały pierwsze oddziały partyzanckie prowadzące walkę z okupantem. W centralnej Polsce, za wyjątkiem oddziału majora Hubala, oddziały takie zaczęły powstawać od 1943 roku. Polskie podziemie było największym w Europie, a liczba żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich czy Narodowych Sił Zbrojnych dochodziła do blisko 700 000. Olbrzymią rolę odgrywali wyszkoleni na Wyspach Brytyjskich cichociemni. Mający marginalne poparcie komuniści rekrutowali do oddziałów gwardii i Armii Ludowej bandy rabunkowe.
które siały terror wśród ludności cywilnej, jak na przykład oddział GLLW Izraela Eisenmana. W wyniku akcji NSZ pojmanych bandytów rozstrzelano. Wielokrotnie oddziały NSZ, szczególnie Brygady Świętokrzyskiej, oczyszczały teren z bandytów, komunistycznych kolaborantów czy sowieckich spadochroniarzy. Od początku wojny w działalność podziemną angażowała się młodzież, zarówno pod okupacją niemiecką, sowiecką i litewską. Jednym z najbardziej znanych przykładów bohaterstwa była niezłomna postawa katowanego na gestapo Janka Bytnara-Rudego. Przez wiele lat milczano o Polakach siłą wcielonych do Wehrmachtu. Byli to zarówno przedwojenni obywatele Niemiec narodowości polskiej, jak i mieszkańcy ziem wcielonych do III Rzeszy. Ich liczbę szacuje się na około 375 000. Około połowa z nich zginęła, a ponad 30% trafiło do polskich sił zbrojnych na zachodzie. W Wigilię Święta Paschy rozpoczęła się akcja ostatecznego zlikwidowania warszawskiego getta. Siły niemieckie i wschodnich kolaborantów napotkały rozpaczliwy opór garstki uzbrojonych Żydów. Na placu Muranowskim żołnierze Żydowskiego Związku Wojskowego w czasie walk wywiesili biało-czerwoną flagę. Nieliczni z nich przeżyli. Po 1945 roku zostali przez komunistów wymazani z karty wstępu. Po objęciu stanowiska szefa SS i policji na dystrykt warszawski, SS Brigadę Führer Franz Kuczera próbował poprzez masowe łapanki i uliczne egzekucje zdławić opór stolicy. Po udanym zamachu na zbrodniarza w lutym 1944 roku akcje te ustały do czasu powstania. Od lata 1943 roku ruiny getta były wykorzystywane jako miejsce straceń więźniów Pawiaka. Ostatnia egzekucja miała miejsce już po wybuchu Powstania Warszawskiego. W wyniku denuncjacji Ukraińca służącego w granatowej policji Włodzimierza Lesia doszło do masakry w domu Ulmów w Markowej, w którym ukrywali się Żydzi. Niemcy najpierw zamordowali Żydów, następnie Józefa i będącą w zaawansowanej ciąży Wiktorię. Po krótkiej naradzie żandarmi na czele z czeskim Volksdeutschem Józefem Kokotem po kolei strzałem zabijali 6 dzieci Ulmów w wieku od 18 miesięcy do 8 lat. Zbrodnie takie były na porządku dziennym. Na przykład w 1942 roku w Ciepielowie spalono żywcem rodziny Kowalskich, Obuchiewiczów, Skoczylasów i Kosiorów. W okupowanej Polsce jakakolwiek pomoc Żydom karana była śmiercią, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej, gdzie groziła kara grzywny lub aresztu. Wspomniany publicysta Gross w wywiadzie dla niemieckiej gazety Die Welt stwierdził, że podczas wojny Polacy zabili więcej Żydów niż Niemcy. Na podstawie artykułu 133 kodeksu karnego wszczęto śledztwo w sprawie wypowiedzi tego kłamcy. W Puszczy Nalibockiej grupa Żydów pod przywództwem Tewie Bielskiego stworzyła zbrojną bandę, tzw. Otriad Bielski. Wspólnie z sowieckimi bandami prowadzili walkę ze zgrupowaniem stołpeckim AK, szczególnie pastwiąc się nad ludnością cywilną, jak na przykład w Nalibokach. Kilka lat temu Tewie Bielski stał się hollywoodzkim bohaterem. W styczniu 1944 roku Sowieci przekroczyli przedwojenną granicę Polski. Armia Krajowa przystąpiła do realizacji akcji Burza. Oddziały Armii Czerwonej w wielu rejonach współdziałały z akowcami, jednak na ich miejsce pojawiały się wkrótce grupy NKWD, których celem była walka z polskością. W lipcu 1944 roku w ramach operacji Ostra Brama zostało wyzwolone Wilno. Brytyjski rząd ocenzurował w mediach tę informację, bowiem Wilno miało być sowieckie. Wschodnie ziemie Rzeczypospolitej aż do początku lat 50. spływały krwią żołnierzy Armii Krajowej walczących z Sowietami. Na wieść o zbliżających się do Wisły oddziałach sowieckich i obserwując paniczny odwrót Wehrmachtu przez stolicę, Komenda Główna AK podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji zbrojnej.
O godzinie 17 w dniu 1 sierpnia wybuchło powstanie warszawskie. W pierwszym tygodniu sierpnia żołnierze dywizji pancerno-spadochronowej Hermann Göring, oddziały SS Oskara Dirlewangera oraz Heinza Reinefarta, rosyjskie oddziały Rona Bronisława Kamińskiego oraz bataliony azerbejdżańskie dokonały rzezi ludności cywilnej Woli. Liczbę ofiar szacuje się na ponad 50 000. Straszny los czekał cywilów leczonych i ukrywających się w polskich szpitalach. Niemcy dopuszczali się niewiarygodnych zbrodni, m.in. paląc żywcem chorych i rannych. Lekarze i kadra medyczna wykazywała się wielkim heroizmem, za wszelką cenę próbując ratować podopiecznych. W późniejszym okresie Niemcy palili również szpitale powstańcze w innych częściach miasta. W czasie walk z powstańcami Niemcy stosowali taktykę spalonej ziemi, niszcząc bezwzględnie zarówno budynki mieszkalne, jak i zabytki kultury. Wielu cywilów zostało uwięzionych w gruzach zbombardowanych budynków. Mimo heroicznych wysiłków, walczący ponownie w osamotnieniu, słabo uzbrojeni młodzi powstańcy nie mogli pokonać doborowych niemieckich jednostek. Po otoczeniu dzielnic jedynym środkiem komunikacji stały się kanały. Mimo skrajnie ciężkich warunków były one szlakiem łączności i ewakuacji, m.in. ze Starego Miasta. Niemcy, w przeciwieństwie do walk w Stalingradzie, nigdy nie zeszli do kanałów. Jeszcze wiele lat po wojnie znajdowano w nich ludzkie szczątki. Na specjalny rozkaz Hitlera Warszawa miała być zrównana z ziemią. Od października systematycznie wysadzano całe kwartały miasta. Kilkanaście tysięcy ludzi ukrywało się do stycznia 1945 roku w ruinach. Wśród warszawskich Robinsonów był kompozytor i pianista Władysław Szpilman. W konsekwencji zbliżania się wojsk sowieckich do niemieckich obozów koncentracyjnych rozpoczęto akcję ewakuacji więźniów w głąb Rzeszy. W styczniu 1945 roku z obozów Auschwitz ponad 50 000 więźniów wyruszyło do oddalonej o 60 km stacji kolejowej w Wodzisławiu Śląskim. Nie mniej niż 15 000 więźniów nie wytrzymało trudów Marszu Śmierci. Podczas przełamywania wału pomorskiego kilkudziesięciu żołnierzy polskich zostało pojmanych przez holenderskich SS-manów z grupy bojowej Elster. Po nieudanych próbach ucieczki skrępowano ich drutem i spalono żywcem w stodole. Wkraczające na ziemię polskie frontowe oddziały Armii Czerwonej, w przeciwieństwie do oddziałów tyłowych i maruderów, zachowywały się w większości przypadków poprawnie względem ludności polskiej. Zdarzały się jednak krwawe wyjątki. W śląskiej miejscowości Przyszowice czerwonoarmiści wymordowali kilkadziesiąt osób, w tym dzieci i byłych więźniów Auschwitz. Dopuścili się również bestialskich gwałtów na polskich kobietach.
Nim ucichły działa na froncie, Wielka Trójka spotkała się po raz drugi, aby ustalić los powojennej Europy. Nasi sojusznicy oddali Polskę w łapy Stalina, jednocześnie przekazując mu wschodnie województwa z takimi polskimi miastami jak Wilno, Nowogródek, Lida, Grodno, Brześć, Łuck, Lwów, Stanisławów czy Tarnopol. Stalin dostał też wolną rękę w kwestii likwidacji podziemia akowskiego i narodowego. Jako rekompensatę przyłączono do Nowej Polski piastowskie ziemie na zachodzie i północy oraz Mazury i Warmię. Prawdopodobnie 30 kwietnia 1945 roku Adolf Hitler popełnił samobójstwo. Jednak nigdy nie potwierdzono, że znalezione zwłoki należały do Führera. Tysiącletnia Rzesza przetrwała raptem 12 lat. Przez blisko rok trwał proces głównych niemieckich zbrodniarzy wojennych, z których 12 stracono, 7 otrzymało kary więzienia, a 3 uniewinniono. Sowiecka próba obarczenia Niemców odpowiedzialnością za zbrodnię katyńską nie powiodła się. Zbrodniarzy sowieckich i komunistycznych nigdy nie osądzono. Ocalony z Holokaustu przez polską rodzinę Salomon Morel, członek band GL w 1945 roku, został komendantem komunistycznego obozu Zgoda w Świętochłowicach na terenie byłego Auschwitz. Odpowiedzialny za tortury, gwałty i epidemie, w wyniku których śmierć poniosło blisko 2000 osób. Dalszą karierę kontynuował w służbie więziennej. Uciekł do Izraela, mimo prób nie doszło do ekstradycji zbrodniarzy. Do końca życia pobierał polską emeryturę. W marcu 1946 roku doszło do 2 zbrodni na żołnierzach Wojsk Ochrony Pogranicza z Jasiela. Oddziały UPA zamordowały 72 wziętych do niewoli pograniczników. Ciał 30 z nich nigdy nie odnaleziono. Kilka dni później w banderowską zasadzkę pod wsią Wisłok Wielki wpadła idąca z odsieczą grupa wopistów. Odnalezione w czerwcu ciała nosiły ślady potwornych tortur. Do podobnej zbrodni na wopistach doszło też w Cisnej w kwietniu 1947 roku. Dopiero akcja Wisła zastopowała działalność banderowców. W młodości funkcjonariusz milicji w Moskwie, następnie oficer polityczno-wychowawczy w armii Berlinga. Agent zbrodniczej informacji wojskowej pod pseudonimem Semyon. W szeregach KBW zwalczał podziemie niepodległościowe. Dziś tak zwany autorytet moralny w jednym z wywiadów stwierdził, idee komunistyczne były po prostu kontynuacją oświecenia. Ostatnio zarzucono mu popełnienie plagiatu w jednej z jego prac. W lipcu 1945 roku na terenie Puszczy Augustowskiej Armia Czerwona, NKWD oraz UB, MO i oddziały wojska przeprowadziły akcję oczyszczania terenu ze struktur podziemnych. Prawdopodobnie spowodowane to było przejazdem Stalina na konferencję poczdamską i obawą o jego bezpieczeństwo. Dokładnej liczby ofiar i miejsc pochówku małego Katynia nigdy nie ustalono. Pojawiają się informacje, że mogą spoczywać w granicach obecnej Białorusi. Podczas trwającego 4 lata śledztwa Kazimierz Moczarski, autor rozmów z Katem, doświadczył 49 rodzajów tortur stosowanych przez Urząd Bezpieczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że sadystyczni śledczy stosowali ich znacznie więcej. Stanisław Sojczyński dwukrotnie opracował plan zdobycia więzienia w Radomsku. Za wyczyn z 1943 roku otrzymał Krzyż Srebrny Virtuti Militari. Za akcję z kwietnia 1946 roku nieoficjalny tytuł wroga publicznego numer 1. Twórca konspiracyjnego Wojska Polskiego przeszedł brutalne śledztwo pod okiem Mieczysława Moczara Welmykoły Demko. Skazany na śmierć został stracony w lutym 1947 roku, ciała nie odnaleziono. Dla władzy ludowej nawet dzieci były niebezpieczne.
Janusz Żubryt w wieku 5 lat został powtórnie aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa za współdziałanie z bandą Narodowych Sił Zbrojnych. Jego rodziców Antoniego i będącą w 8. miesiącu ciąży Janinę zabił strzałem w tył głowy agent UB Jerzy Waulin. Późniejszy reżyser i publicysta zmarł nieosądzony w marcu 2015 roku. Bohater wojny bolszewickiej, uczestnik kampanii wrześniowej, ochotnik do Auschwitz, a po stworzeniu obozowego ruchu oporu uciekli. Powstaniec warszawski i żołnierz II Korpusu. Uważany za najodważniejszego człowieka podczas II wojny światowej. Przeszedł okrutne śledztwo prowadzone przez Eugeniusza Chińczaka. W rozmowie z żoną Pilecki stwierdził: Oświęcim to była igraszka. Witold Pilecki w pokazowym procesie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonał w marcu 1948 roku metodą sowiecką, strzałem w tył głowy, kat z Mokotowa Piotr Śmietański. Ciało pogrzebano na tzw. Łączce. Fajga Mindla, bardziej znana jako prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej Helena Wolińska, odpowiedzialna była za zbrodnie komunistyczne, m.in. nadzorowała śledztwo przeciwko generałowi Fieldorfowi. Po marcu 1968 roku przebywała w Wielkiej Brytanii. Rząd brytyjski odrzucał wnioski o ekstradycję, a wydany za nią europejski nakaz aresztowania nie został wykonany. Zmarła w Oksfordzie w 2008 roku. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. 17-latka mimo tortur w gdańskim UB nikogo nie wydała. – 28 sierpnia 1946 roku Inka wraz z Zakończykiem stanęła przed plutonem egzekucyjnym. Przed śmiercią zdołała krzyknąć: niech żyje wolna Polska, niech żyje Łupaszko. Tydzień przed śmiercią Stalina po sfingowanym procesie legendarny szef Kedywu Armii Krajowej, generał August Emil Fieldorf, pseudonim Nil, został powieszony w więzieniu na Rakowieckiej. Komunistyczni oprawcy pod osłoną nocy zakopywali swoje ofiary na cmentarzach i w wielu niepoznanych jeszcze miejscach. Książę poetów Zbigniew Herbert pisał: musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę. Od kilku lat zespół doktora Krzysztofa Szwagrzyka z Instytutu Pamięci Narodowej przywraca bezimiennym ich imiona. Po 18 latach konspiracji sierżant Józef Franczak, pseudonim Lalek, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK i WIN, zginął w walce z obławą jako ostatni niezłomny. Na polecenie prokuratora ciało zostało pozbawione głowy. Nigdy nie poznaliśmy dokładnej liczby polskich dzieci wywiezionych przez Niemców i poddanych germanizacji w ośrodkach Lebensborn. W latach 1947-1950 prawnik Roman Hrabar prowadził poszukiwania na terenie okupowanych Niemiec. Tytaniczna praca zespołu Hrabara umożliwiła powrót ponad 30 000 germanizowanych dzieci. Niestety wraz z zaostrzeniem się zimnej wojny działalność ta została przerwana. Rząd brytyjski nie pozwolił na powrót kilku tysięcy dzieci, mimo iż zostały rozpoznane. Miały pozostać w niemieckich domach lub trafić do adopcji w Wielkiej Brytanii. Do dziś dnia żyją nieświadome swojego polskiego pochodzenia. Pod koniec 1955 roku zaczęli powracać z sowieckich łagrów przetrzymywani tam polscy więźniowie.
W latach 55-59 z okupowanych województw wschodnich wjechało około 200 000 repatriantów. Wśród nich m.in. Czesław Niemen czy Władysław Kozakiewicz. Życie robotników pod rządami władzy ludowej pogarszało się z dnia na dzień. Podnoszone normy pracy, brak podwyżek wynagrodzenia czy nieregularne zaopatrzenie sklepów spowodowały wystąpienie poznańskich robotników. Podczas czerwcowych międzynarodowych targów załoga Cegielskiego wyszła na ulicę. Zdobyto broń, opanowano więzienie i próbowano zdobyć siedzibę Urzędu Bezpieczeństwa. Sowieccy dowódcy Ludowego Wojska Polskiego, Rokosowski i Popławski skierowali do zbuntowanego miasta czołgi. Walki trwały przez 3 dni. Jedną z ofiar był 13-letni uczeń szkoły podstawowej Romek Strzałkowski. Mordercy! 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 Gestapo! Gestapo! Wykorzystując sukces na arenie międzynarodowej, jakim było podpisanie układu o normalizacji stosunków z RFN, 12 grudnia rząd oficjalnie ogłosił przygotowywane od dawna podwyżki cen żywności. Robotnicy Wybrzeża wyszli na ulicę, doszło do starć z milicją i SB. Podpalono gdański Reichstag, czyli budynek Komitetu Wojewódzkiego. W Gdyni do idących do pracy stoczniowców wojsko otworzyło ogień. Jednego z zabitych tłum niósł na drzwiach aż do centrum miasta ulicą Świętojańską. Janek Wiśniewski, a właściwie Zbyszek Kotlewski, stał się symbolem Czarnego Czwartku. Ofiary grzebano po nocach na cmentarzach, a rodziny represjonowane były jeszcze przez kilka lat. Tragiczne wydarzenia rozegrały się też w Szczecinie i Elblągu. Żaden z decydentów z MO, SB, wojska czy PZPR nie poniósł kary. Zaciągnięte na Zachodzie kredyty załagodziły sytuację w kraju tylko na krótki okres. Kolejna podwyżka cen żywności z czerwca 1976 roku doprowadziła do ponownych wystąpień robotników w całym kraju. Ekipa Gierka nie zdecydowała się jednak na użycie broni palnej. Do starć doszło m.in. w Ursusie, Płocku i Radomiu, który zapłacił za to najwyższą cenę. Aresztowani robotnicy katowani byli w ramach tzw. ścieżek zdrowia przez zomowców i milicjantów. W wyniku pobicia przez SB zmarł ksiądz Roman Kotlarz, wspierający demonstrantów. Czerwiec 76 zapoczątkował współpracę opozycji inteligenckiej z robotnikami. Wieczorem 16 października 1978 roku nad placem Świętego Piotra uniósł się biały dym. Z dalekiego kraju przybył pielgrzym, który odmienił losy świata. Niech stąpi duch Twój. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. W trzecim dniu strajku w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina władze zgodziły się na podwyżkę w wysokości 1500 zł. Komitet zakończył strajk, co z nieukrywaną dumą ogłosił Lech Wałęsa. Los strajkujących małych zakładów byłby przesądzony, gdyby nie działania 2 bohaterek. Anny Walentynowicz i Aliny Pienkowskiej. Zatrzymały opuszczających stocznię robotników i proklamowały strajk solidarnościowy. W nocy z 12 na 13 grudnia wyłączono telefony w całym kraju. Radio i telewizja przestały nadawać zaplanowane programy, a do tysięcy drzwi dobijały się grupy zomowców i SB-ków. O godzinie 6 rano nadano przemówienie generała Jaruzelskiego. Rozpoczęła się wojna polsko-jaruzelska. Wrona zaatakowała Orła. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści. Po przełamaniu przez czołgi płotu na teren okupowanej kopalni wkroczyły oddziały ZOMO. Atak ten został przez górników odparty. Do akcji skierowano wówczas pluton specjalny ZOMO, uzbrojony wyłącznie w pistolety maszynowe. W wyniku otwarcia ognia 9 górników zginęło, a ponad 20 zostało rannych. Większość ran świadczy o fakcie strzelania w plecy i głowy strajkujących.
Strzelano, by zabić. Wrocław należał do najsilniejszych bastionów Solidarności. To tutaj po wprowadzeniu stanu wojennego narodziła się Solidarność Walcząca, ze związanym z Biuletynem Dolnośląskim doktorem Kornelem Morawieckim. Solidarność Walcząca nie zgadzała się na żadne kompromisy i ugody z komunistami, a rozmowy w Magdalence i obrady Okrągłego Stołu uznała za zdradę. Kornel Morawiecki w 2015 roku został marszałkiem seniorem w Sejmie, gdzie w ławach poselskich nie zasiadali już spadkobiercy PZPR-u. Służba Bezpieczeństwa zaciekle zwalczała księży angażujących się czynnie w wspieranie opozycji. Ksiądz Jerzy, kapelan Solidarności, znany ze swych patriotycznych kazań, wielokrotnie szykanowany i zastraszany, nigdy nie zrezygnował ze swojej służby Bogu i ojczyźnie. Porwany i torturowany przez oficerów SB, jeszcze żywy został związany i wrzucony do Wisły. Upadek gospodarczy PRL doprowadził władze komunistyczne do podjęcia decyzji o podzieleniu się rządami z opozycją. Od września 1988 roku w ośrodku MSW w Magdalence przy suto zastawionych stołach sprzedano marzenia milionów Polaków o pełnej wolności. Podczas trwania obrad Okrągłego Stołu i spotkań w Magdalence bezpieka zamordowała księdza Stefana Niedzielaka, żołnierza AK i WIN, inicjatora wzniesienia Krzyża Katyńskiego na Powązkach. Sprawców nie wykryto. Skrytobójcze mordy trwały dalej. Ksiądz Stanisław Suchowolec, kapelan białostockiego KPN-u i Solidarności, poniósł śmierć w konsekwencji podpalenia plebanii przez tzw. nieznanych sprawców. Po odbyciu kary więzienia za próbę obalenia siłą ustroju PRL, schorowany ksiądz Sylwester Zych wyszedł na wolność. Zwłoki księdza znaleziono na dworcu PKS w Krynicy Morskiej. Nosiły ślady licznych obrażeń. Przez 8 lat pełniący funkcję rzecznika prasowego rządu Jerzy Urban organizował cotygodniowe konferencje, w których uczestniczyli zachodni dziennikarze. Do dnia dzisiejszego nie zaprzestał antychrześcijańskich i antypolskich wypowiedzi. Pierwsza próba rozliczenia zbrodniarzy komunistycznych i agentów bezpieki podjęta przez rząd Jana Olszewskiego i ministra Antoniego Macierewicza została zablokowana w wyniku przegłosowania wotum nieufności podczas tzw. Nocy Teczek. Wynik głosowania był przesądzony, bowiem na spotkaniu z prezydentem Wałęsą panowie Tusk, Mazowiecki, Moczulski i Pawlak dokładnie policzyli głosy. Ostatnie przemówienie premiera Olszewskiego jest symbolem wielkiego patriotyzmu, honoru i troski o ojczyznę. 10 kwietnia 2010 roku przypadała 70. rocznica zbrodni katyńskiej. Rządowy samolot Tu-154M w godzinach porannych wystartował z warszawskiego lotniska. Na pokładzie byli prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, przedstawiciele rodzin katyńskich i organizacji kombatanckich, dowódcy sił zbrojnych, parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy państwowi. O godzinie 8:41 czasu polskiego kontakt z samolotem się urwał. W smoleńską ziemię znów wsiąknęła polska krew. Omawiany okres to tylko mały wycinek naszej tysiącletniej historii. Momenty chwały przeplatały się z chwilami upadku. Rozbicie dzielnicowe, wojny XVII wieku, zabory nie złamały polskiego ducha. I jesienią 1918 roku wybuchła Polska. 20 lat niepodległości zrodzonej w krwawej wojnie z bolszewikami, wojnie z Ukraińcami, walkach Ślązaków i Wielkopolan z Niemcami, podstępnego ataku Czechów i walkach z Litwinami stworzyło pokolenie niezłomnych Kolumbów. Apokalipsa II wojny światowej, okraszona zdradą sojuszników, mimo milionów ofiar, eliminacji elit, nieoszacowanych zniszczeń i utraty połowy terytorium, nie zniszczyła ducha wolności.
Komunistyczni namiestnicy próbowali wymazać naszą chwalebną przeszłość i poprzez walkę z Bogiem ukształtować nowego człowieka. Zdrada w Magdalence pozwoliła czerwonym bandytom uniknąć kary. Pobierając wysokie emerytury, śmiali się w oczy robotnikom i opozycjonistom podczas nieskończenie przedłużających się procesów. To, co pokolenia odbudowały ze zniszczeń wojennych, pseudopolskie rządy wyprzedały za bezcen obcemu kapitałowi. Czerwoną gwiazdę zastąpiły gwiazdy unijne. Polskie prawo podporządkowano prawu pisanemu przez eurokratów brukselskich. Tajemnicze samobójstwa, haniebne ustawy czy prześladowania młodych patriotów, zamykanych bezprawnie w aresztach i określanych faszystami przez obce polskojęzyczne media, były dalszym ciągiem walki z polskością. Jak pisał Zbigniew Herbert, oblężenie trwa długo, wrogowie muszą się zmieniać, nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady. Jednak kolejny raz okazało się, że nie ma takiej siły, która by mogła zniszczyć marzenia o wolności. W podręcznikach szkolnych nadal brakuje prawdziwej historii, więc młode pokolenie poznawało bohaterów z kibicowskich opraw czy utworów muzycznych. Mimo szykan, policyjnych prowokacji, ataków lewackich bojówek i medialnej nagonki, między innymi określającej hasło ojców naszych, Bóg, honor, ojczyzna jako agresywne, z roku na rok powiększało się grono uczestników Marszu Niepodległości. Naród znów upomniał się o wartości, za które walczyły minione pokolenia. Polskiej duszy silnej wiarą przodków i wielkiej historii nie da się zniewolić. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy gnębił cię kat, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach, jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach, jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Biały orzeł znów skrępowany, krwawy łańcuch zwisał szpon, ale wkrótce zostanie zerwany, bo wolności wybija dzwon. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach, jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach, jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa.
O królowo polskiej korony, wolność, pokój, miłość dać racz, by ten naród boleśnie gnębiony odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać. O Matko ma, Tyś królową polskiego narodu, Tyś wolnością w czasie niewoli i nadzieją, gdy w sercach jej brak. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach, jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa.